Samorozwój jest moją pasją i przeczytałam te książki, abyś ty nie musiał. Na podstawie nich zdobyłam wiedzę na temat tego, jak wieść szczęśliwe życie i stać się osobą, jaką jestem dziś, czyli ta, co ma wszystko w dupie i nie przejmuje się opinią innych. Więc oprócz tego, że oczywiście kręcę śmieszne vlogi i pokazuję wam trochę Londyn, to postanowiłam, że stworzę serię takich właśnie pogadanek, no jakbym rozmawiała z przyjacielem lub przyjaciółką, aby pomóc właśnie tobie, bo uważam, że tych treści jest zdecydowanie za mało. Ten mikrofon ciągle tu lata. Kochani i kochane, co chcę, żebyście przede wszystkim sobie uświadomili, to, że to nie jest nic nadzwyczajnego, złego czy nadludzkiego w tym, że ty przejmujesz się opinią innych, bo każdy do jakiegoś stopnia się przejmuje. Jesteśmy istotami społecznymi i tak naprawdę nasze po prostu styki w mózgu łączą akceptację innych ludzi do przynależności do grup społecznych. A co to w takim razie również oznacza? Moi drodzy, przynależność do grupy ma ewolucyjne korzenie związane z naszym przetrwaniem. Przez miliony lat ludzie żyli w grupach, ponieważ współpraca zwiększała szanse na przetrwanie po prostu. Grupa tak naprawdę zapewniała ochronę przed drapieżnikiem, lepsze warunki do polowania oraz dzielenie się zasobami. Izolacja wręcz przeciwnie oznaczała zagrożenie, a geny, które promowały zachowania prospołeczne, takie jak na przykład altruizm, empatia i współczucie, mogły zwiększać szanse na przetrwanie grupy. Ale teraz chcę, abyś na chwilę się zastanowił, wobec kogo tej empatii najbardziej potrzebujesz? Wobec siebie. Nie ma nic gorszego niż bycie wobec siebie samego wrogiem. Więc jeśli masz wyciągnąć tylko jedną lekcję z tych 3 rad, jakie zaraz Ci przekażę, to na pewno będzie to, abyś zobaczył w sobie wartość. Więc kochani, przechodzimy teraz już do pierwszej rady, którą mam dla Ciebie, dla Was. A pierwsza rada brzmi: pielęgnuj swój indywidualizm. Jedna rzecz, którą nauczyłam się mieszkając tutaj w Londynie, to, aby być dumną z tego, kim jestem. I na pewno nie chodzi tutaj o narodowość, choć myślę, że właśnie to jest jedna rzecz, jaką my, Polacy, niestety nie radzimy sobie zbyt dobrze, a mianowicie wyrażanie siebie i bycie dumnym z tego, kim naprawdę, ale naprawdę w głębi duszy jesteśmy. I no dzięki Bogu to tak naprawdę zmienia się już dzięki nowym generacjom, ale jeśli jesteś tutaj, zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek tak naprawdę myślałeś lub myślałaś o tym, że nie ma na świecie drugiej osoby takiej jak ty. W ogóle ja mam wrażenie, że nam naprawdę sprawia ogromną trudność docenienie samego siebie. Czy ty wiesz, że są na świecie ludzie, którzy myślą o twoim śmiechu i sami zaczynają się śmiać, albo malując się lub ubierając, przypominają sobie komplement, który od ciebie dostali. Lub nawet myślą sobie, że chciałabym być taka jak ona, ubierać się tak jak on, lub komunikować się w taki lub inny sposób. Naprawdę, twoja wyjątkowość jest widoczna. I to nie jest tak, że to tylko widzi ją twoja mama czy twój przyjaciel. Ludzie, być może oceniamy siebie pod względem czasem i negatywnym, ale wciąż istnieją na świecie dobrzy ludzie i tak naprawdę uważam, że to jest większość ludzi, jaka istnieje na świecie. I my o sobie też myślimy dobrze, więc czemu ty o sobie dobrze nie myślisz? No, mam wobec tego pewne podejrzenia. Wynika to przede wszystkim z tego, w jakich my też czasach żyjemy. Dążymy do perfekcjonizmu wynikającego z presji społecznej, którą na siebie nakładamy. No, szczególnie z tej presji wynikającej z social mediów. Te wyidealizowane postacie, jak po prostu Kylie Jenner, Kim Kardashian, czy ktokolwiek inny. Chcę, żebyś miał świadomość pewnej rzeczy. To, że to, co widzisz w social mediach, to jest wykreowany
twór. Nie ma to związku z rzeczywistością. I to, jaką my w tych czasach mamy obsesję na temat dążenia do tego złudnego perfekcjonizmu, jest naprawdę przerażające. Pomyśl sobie o tym, czy tak naprawdę pewne sytuacje w życiu, być może z twoją przyjaciółką lub nawet znajomym, gdzie ta druga osoba znalazła się w podbramkowej, trudnej sytuacji i zobaczyliście go w innym świetle, gdzie faktycznie przejmują się czymś lub nawet płaczą. Czy to nie było to, co zbliżyło was do siebie najbardziej? Autentyczność nigdy nie przestanie być modna i bardzo się cieszę, że era TikToka trochę nam ten trend przywraca, bo jak zauważyliście lub nie, być może nie jesteście na jednej z tych platform, no w TikToku jest trochę więcej luzu. Każdy pokazuje się od swojej prawdziwej strony, rozmawia o rzeczach, które tak naprawdę myśli. I naprawdę ja zauważyłam, że ta społeczność tam po prostu czerpie dumę z tego, kim jest i to jest naprawdę mocno zaraźliwe. Bo każdy później powiela to. Ale co również chcę, żebyś ty z tego wyciągnął, to, żebyś nie porównywał się z innymi. Dlaczego chciałbyś być jak ta jedna osoba lub ta druga osoba? Czy nie jest wspaniałe to, że masz, nie wiem, czarne oczy i śmieszą cię, nie wiem, polskie żarty? Polskie żarty? Śmieszą cię żarty o tym, że przychodzi baba do lekarza. Uwierz mi, te najmniejsze, najdrobniejsze cechy lub rzeczy nawet, które lubisz, to są rzeczy, przez które lubią cię inni i przez które jesteś ty wyjątkowy. Więc po co masz się porównywać do innych? Każdy jest przede wszystkim na swojej drodze, każdy ma inne okoliczności i każdy szczerze ma tak samo przejebane. To nie jest tak, że ty aż 100 razy gorzej niż ta osoba, którą widzisz w internecie, bo po prostu ona o tym nie mówi. Na przykład, umówmy się, życie tak naprawdę nie jest zbyt łatwe, lecz jeżeli nauczysz się jak myśleć w konkretny sposób, to życie możesz sobie po prostu ułatwić. Ale porównywanie się do innych jest jednym z największych kategorycznych błędów, jakie ty możesz sobie po prostu zrobić. Zadaj sobie jedno podstawowe pytanie. Kto przeżyje za ciebie życie? Twoja koleżanka? Twój kolega z liceum, który napisał kiedyś o tobie coś niemiłego? Czy może twoja mama, która oczywiście zawsze próbuje ci doradzić, ale ostatecznie to ty przeżyjesz za ciebie życie, więc zacznij dbać o siebie samego, robić rzeczy, które lubisz ty i przestań porównywać się do innych. Jeżeli tobie się podobają fioletowe spodnie, które nie są w modzie, ale po prostu, nie wiem, czujesz się w nich sexy, wytłumacz mi, dlaczego masz ich nie ubrać. Chyba ważniejsze jest to, jak będziesz czuł się wewnętrznie, niż to, że ktoś może pomyśleć, że one są brzydkie. Co cię to obchodzi? Czy ta osoba przeżyje za ciebie życie? A jeżeli chcesz polecieć do Indonezji, ale twoja mama mówi, że powinnaś iść na studia prawnicze, lub ktoś ci doradza, że tak naprawdę powinieneś lepiej zająć się karierą, zadaj sobie pytanie, czy ta osoba przeżyje za ciebie życie? Nie sugeruj się tym, co mówią inni. Ty dla siebie sam powinieneś być największym doradcą. I to tak naprawdę nas teraz prowadzi do drugiej rady, którą mam dla ciebie. I druga rada brzmi: bądź lojalny wobec siebie samego. Czyli pielęgnuj zdrowy egoizm. Naucz się stawiać siebie na pierwszym miejscu. To w ogóle nie znaczy być nieczułym wobec innych, ale pamiętać, że masz prawo do swoich granic i masz prawo do swojego szczęścia. Bo teraz pomyśl o tym, czy nie jesteś zmęczony codziennym zakładaniem tej maski i próbą ukrycia swoich wad? Czy nie jesteś zmęczony tym, że nie jesteś w stanie wyrazić tego, co naprawdę czujesz lub kim naprawdę jesteś? Wiele z nas ma jakieś dziwne, wewnętrzne poczucie winy lub wstydu, kiedy tak naprawdę chce wyrazić swoje prawdziwe uczucia lub swoje prawdziwe ja. Ale w ogóle nie powinno tak być. Ile razy w życiu bałeś się powiedzieć, co naprawdę czujesz?
że ktoś cię skrzywdził, albo że jesteś smutny i masz do dupy dzień, lub że to, co ta osoba powiedziała do ciebie, tak naprawdę nie było w porządku. To, czego głęboko pragnie twoja dusza, to, abyś w pełni zaakceptował siebie i stał się własnym przyjacielem, a nie wrogiem. Bo co jeśli powiem ci dzisiaj, że tak naprawdę nie musisz się zmieniać, że musisz zaakceptować siebie ze wszystkimi swoimi wadami i niedoskonałościami. Przestań myśleć, że ciągle musisz się zmieniać. Pamiętaj, że każdy dzień jest nową okazją, aby przybliżyć cię do akceptacji samego siebie i pokochania się, ale tak naprawdę. Traktuj siebie tak, jakbyś traktował cenionego przyjaciela w pozytywny i uczciwy też sposób, bo to też nie chodzi o to, żeby popaść w pewien narcyzm lub aroganckość. Ale zauważ, kiedy sam siebie poniżasz, na przykład myślisz takie rzeczy jak: o, jesteś taki głupi, że nie dostałeś tej pracy. A zamiast tego pomyśl, czy powiedziałbym to mojemu najlepszemu przyjacielowi, czy mojej najlepszej przyjaciółce? No chyba nie powiedziałbyś jej, że jest głupia, prawda? To dlaczego mówisz tak sam do siebie? A jeżeli spotykają cię takie sytuacje w życiu, kiedy oczywiście są ludzie, którzy śmiale wyrażają wobec ciebie opinie na twój własny temat, na przykład twoja mama, no to chyba bywa dość częste w polskich domach, to zrozum, że no nie możesz zadowolić wszystkich. A jeżeli ciągle starasz się być tak, jak ktoś inny tego oczekuje, to jesteś więźniem wobec czyjegoś wyobrażenia o tobie i nie jesteś lojalny wobec siebie. I kochani, trzecia i ostatnia rada. I to jest naprawdę ważne. Zbadaj swój krąg znajomych. Swoje środowisko lub treści, jakie przeglądasz. I zrozum, co tak naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Nie zdajesz nawet sobie sprawy, jak ogromny wpływ mają na ciebie ludzie, którzy znajdują się wokoło. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy być może non-stop są negatywni lub po prostu mają dość nieprzyjemne rzeczy wobec ciebie do powiedzenia, naprawdę ukróć to bardzo szybko. Ja też kiedyś miałam takich przyjaciół i nawet ciężko mi to pomyśleć, że mogłam nazywać ich przyjaciółmi, którzy źle mnie traktowali lub potrafili mi powiedzieć naprawdę przykre rzeczy. I to, tak jak mówię, jest granica między tym, że ktoś się o ciebie troszczy i powie ci coś, co być może nie będzie dla ciebie przyjemne, ale w odpowiedni sposób. A jest różnica między tym, jeżeli ktoś mówi po prostu wobec ciebie rzeczy złośliwe. A takie rzeczy, moi drodzy, bardzo jest łatwo wyczuć. Więc zastanów się naprawdę nad tym dzisiaj. Czy warto jest zrobić lekką organizację wobec tego, jacy ludzie znajdują się wokół ciebie. I powiem ci jedno, już lepiej być samemu, niż otaczać się ludźmi, którzy są negatywni i którzy nigdy nie mają nic dobrego do powiedzenia. Bo ty sam stajesz się ofiarą tego samego. Ty tak naprawdę stajesz się tą samą osobą, ale chyba tego nie chcesz, skoro tutaj trafiłeś, prawda? Naprawdę to tak ważne, aby otaczać się ludźmi, którzy mają ci do powiedzenia miłe rzeczy. Otaczać się ludźmi, którzy są po prostu pozytywni. Którzy widzą świat z lekkim przymrużeniem oka, ale w pozytywny sposób. No a oprócz ludzi oczywiście nie zapomnijmy o tym, co już właśnie przed chwilą na początku wspomniałam. To o treściach, jakie przeglądasz, bo to absolutnie ma tak samo istotne znaczenie, jak to, z jakimi ludźmi będziesz przebywał. No, w dzisiejszych czasach telefon to tak naprawdę jest nasz kolejny przyjaciel, bo spędzamy czas w internecie. No tak, jakby to był nasz nowy świat. A tam są oczywiście różne treści i nie zapomnijmy, że algorytmy są naprawdę inteligentne i jeżeli idziesz w pewną spiralę pewnych treści, to tak naprawdę one będą robić nic więcej niż tylko się powielać i powielać twoje myślenie. I będziesz tak naprawdę uwięziony w tym kręgu. Zacznij, słuchać podcastów, które
po prostu sprawiają ci przyjemność lub napędzają cię w pozytywny sposób. Lub włączaj moje serie, bo na pewno pojawią się takie odcinki lub moje vlogi, które są mega śmieszne. Kochani, polecam, subskrybujcie. No ale do rzeczy, kochani. To, co przeglądasz w internecie, ma tak samo ogromne znaczenie. Więc przeglądanie z nadmiaru wiadomości, gdzie oczywiście oni tylko się żywią, przekazując ci negatywne informacje ze świata. I oczywiście, że będziesz przejmował się wszystkim. Jak masz mieć, kochanie, wszystko w dupie wtedy? To jest praktycznie niemożliwe. Będziesz miał nadmiar, ale nie w dupie, tylko w głowie. Więc naprawdę trzeba być tak rozważnym wobec tego, co wkładasz do swojej głowy i kim się otaczasz. No i to, co powiedziałam jeszcze na końcu, tak? Czyli zrozum to, co naprawdę ma znaczenie. Bo czy ma znaczenie to, że pluniesz jadem, ale ulży ci? Nie sądzę, żeby to miało znaczenie. Myślę, że co będzie miało znaczenie, to to, jeżeli dzisiaj komuś pomożesz albo powiesz komuś coś miłego. To, że odwiedzisz swoją mamę i zamiast się z nią kłócić jak zawsze, to być może wyręczysz ją i przyniesiesz jej obiad. No co naprawdę ma znaczenie? To, że ktoś napisze ci komentarz, jaka jesteś seksowna, czy to, że będziesz miał fajną rozmowę z przyjacielem lub twoja babcia się do ciebie uśmiechnie. Zrozum, to też jest ważne, abyś po prostu przewartościował w sobie pewne rzeczy, bo uwierz mi, że jeżeli ty będziesz uważał, że lajki w internecie czy komentarze są wyznacznikiem twojej wartości, to nigdy nie będzie tak, że przestaniesz się przejmować. Zacznij dostrzegać piękno w tych najmniejszych rzeczach w życiu, a zobaczysz, że po prostu emocjonalnie będziesz o wiele mniej obciążony. I oczywiście w procesie odnajdywania się też ważne jest to, aby mieć świadomość rzeczy, których się lubi, jakieś swoje hobby, bo myślę, że to też właśnie jest coś, co na pewno ma dla ciebie znaczenie i z czego naprawdę będziesz czerpał tą prawdziwą radość. A jeżeli tak naprawdę nie wiesz, co cię interesuje, nie masz żadnych pasji, to nic dziwnego, że non-stop patrzysz na innych i przejmujesz się też opinią innych. Musisz sam pójść na drogę, która tak naprawdę pozwoli ci zrozumieć, czym ty się interesujesz. I jedyne, co ci mogę powiedzieć, w jaki sposób masz się tego dowiedzieć, to to, aby po prostu żyć i próbować. Bo nie ma jakiegoś złotego elementu. Jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. No i kochani, jeżeli to choć trochę poprawiło wam humor, napisz mi proszę w komentarzu serduszko. Super by było usłyszeć, co najbardziej do ciebie przemówiło. Czasem mamy taki moment, prawda, że słuchając kogoś po prostu pojawia się świecąca lampka nad głową. Jeżeli miałeś taki moment, to proszę powiedz mi, co było tym u ciebie, a jeżeli spodobało ci się to wideo, kciuk w górę, proszę. Subskrypcja, dzwoneczek i zapraszam cię też oczywiście do obejrzenia moich vlogów, gdzie tak czy siak ja zawsze wrzucam swoje 5 groszy, które na pewno poprawi ci humor. Do zobaczenia, pa!